Dziś na podstawie badań GUS porozmawiamy sobie o tym, jak nastroje konsumentów wpływają na rynek nieruchomości. To naprawdę ciekawy temat, bo w zależności od tego, jak ludzie się czują w kwestii swojej finansowej przyszłości, mogą podejmować różne decyzje. Czy to chodzi o wynajem mieszkania, kupno mieszkania na inwestycję, czy też kupno po prostu własnego konta do życia. Wytłumaczę też ten wykres, bo gdy zamieściłem go na Twitterze, to pojawiło się wiele komentarzy pokazujących na kompletne jego niezrozumienie. Dodam, że jest to wykres sporządzony przez Eurostat. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek najmu, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, zajrzyj na stronę symen24.pl, gdzie te wykresy zamieszczone w tej audycji zobaczysz w lepszej formie. Znajdziesz tam również szkolenia dotyczące obrotu nieruchomościami. Zapraszam również do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. I zanim przejdziemy do tych nastroi, to powiem, co ten wykres pokazuje. Jest to, uwaga, indeks cen, zmian cen w krajach. Jednym z nich jest Polska, drugi kraj to Niemcy, trzeci kraj to Włochy. Indeks, dla tych, którzy nie zrozumieli, to nie są ceny podawane w jakiejkolwiek walucie, to po prostu jest wskaźnik zmian cen i trzeba powiedzieć, że 100% zgodnie z metodyką podawania wykresów i zbierania danych przez Eurostat to jest wartość tego indeksu w roku 2015. Jeżeli teraz jest powyżej 100, no to znaczy, że drożeje, a jeżeli teraz jest poniżej 100, to znaczy, że maleje. Jak sądzicie, jakie to są kraje? Włochy, Polska i Niemcy. Który kraj jest który? No od razu powiem, Polska to ten na zielono, Niemcy ten na niebiesko, a ten taki wykres właściwie pełzający i pozostający bardzo stabilnym to Włochy. Oczywiście z takich zmian jedni są bardzo zadowoleni, zwłaszcza jeżeli na przykład w Polsce mają mieszkania na sprzedaż, ale co ciekawe jest tak, że ludzie w tych krajach w większości są niezadowoleni, przynajmniej według mediów. Według mediów na wzrost cen mieszkań w Polsce wszyscy narzekają. Wszyscy też narzekają w Niemczech na spadek cen mieszkań, ludzi nie zadowolisz, a we Włoszech są niezadowoleni, no bo w zasadzie na tych nieruchomościach jakoś tak bardzo nie można zarabiać, jeżeli się kupuje te nieruchomości tak jak złoto, czyli kupuję, trzymam i liczę, że sprzedam z zyskiem. To może być zgubna inwestycja, a gdyby doliczyć do tego wykresu inflację, to z pewnością wyglądałby on jednak inaczej. Wróćmy jednak do badania GUS-u o nastrojach konsumenckich, bo one są bardzo ważne, ale najpierw jeszcze dlaczego są ważne dla rynku nieruchomości? Bo gdy ludzie nie są pewni, co ich czeka, często wolą wynajmować mieszkanie zamiast je kupować. Po prostu boją się ryzyka, prawda? Ale jak tylko poczują, że gospodarka stoi na solidnych nogach, że ich dochody będą rosły, to nagle popyt na wynajem może wzrosnąć, szczególnie w tych najlepszych lokalizacjach. A co z mieszkaniami kupowanymi jako inwestycja? Tutaj też wszystko zależy od nastrojów. Jeżeli ludzie są pozytywnie nastawieni, wierzą we wzrost wartości nieruchomości, to chętnie inwestują. Tak przecież było w Polsce, jeżeli pamiętacie ten wykres, który przed chwilą pokazałem. W końcu każdy chce na czymś zarobić, prawda? Ale kiedy nastroje są słabe, inwestycje mogą spaść, tym bardziej, że ostatnio na przykład kupowanie mieszkań pod wynajem staje się mniej opłacalny. Do tego jeszcze tematu wrócimy. No i wreszcie kupowanie mieszkania dla siebie. To decyzja ważna dla każdego. W Polsce wiele osób uważa, że musi posiadać mieszkanie, chociaż to się zmienia z wiekiem i z pokoleniem. Nowe pokolenie już niekoniecznie chce być tak przywiązane do jakiegoś miejsca, związane swoją własnością, ale jeżeli te informacje z rynku, stopy procentowe są wysokie, w ogóle widzimy, że wzrosną, że może być gorzej, to niekoniecznie odważnie podejmujemy decyzję o zakupie. Dlatego też tak naprawdę
nastroje konsumentów mają ogromny wpływ na to, co dzieje się w nieruchomościach. I jakie to czynniki wpływają na te nastroje? No, stopa bezrobocia, inflacja, wzrost gospodarczy, stopy procentowe, wartość waluty, stabilność polityczna i polityka ekonomiczna państwa, bezpieczeństwo socjalne. Te czynniki omówię bardziej szczegółowo w dalszej części audycji, a tymczasem przejdźmy do wyników analizy nastrojów konsumenckich w Polsce w kwietniu 2024 roku. Dane opublikowane przez GUS. GUS bada te dane nieustannie, te nastroje konsumenckie, co miesiąc bada. No i co widzimy w tych wynikach? Przede wszystkim GUS bada coś takiego, co się nazywa bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, czyli to, jak czujemy się dzisiaj, oraz taki wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, czyli to, co spodziewamy się, że nastąpi w przyszłości. Jak to wygląda? Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w kwietniu poprawił się, wzrosnął o 0,8 punktu procentowego, ale nadal jest na poziomach ujemnych i jeżeli spojrzycie się na wykres, a szczególnie na wykres pokazujący ufność konsumencką w latach, to można zauważyć, że ten bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wartości dodatnie miał tylko w latach 2017, 2018 i 2019, a tak to przez większość okresu jesteśmy pesymistami, bo ten wskaźnik, jeżeli wartość jest poniżej zera, to oznacza, że ponad połowa ludzi uważa, że będzie gorzej. Jeżeli jest powyżej zera, to oznacza, że ponad połowa ludzi jest przekonana, że jest lub będzie lepiej. Jak wygląda wskaźnik wyprzedzający? Bo jak powiedziałem, wskaźnik bieżący wzrósł, poprawił się ostatnio, w ostatnich miesiącach. Niestety wskaźnik wyprzedzający wskazuje na pogorszenie się nastrojów w odniesieniu do przyszłości. Mimo obecnych pozytywów, wskaźniki dotyczące przyszłości pokazują mniej optymistyczny obraz. Spadki dotyczyły przewidywań dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju. To o 3,3 punktu procentowego mniej oraz przyszłej sytuacji gospodarstw domowych to spadek o 1,9 punktu procentowego. Te dane mogą sugerować, że konsumenci spodziewają się pogorszenia warunków ekonomicznych, co może być związane właśnie z obawami sytuacji co do inflacji, zatrudnienia, otoczenia politycznego, ekonomicznego, wojny na wschodzie, sytuacji niepewnej nawet być może na Bliskim Wschodzie, chociaż jeszcze ta sytuacja związana z konfliktem Izrael-Iran w tych badaniach z kwietnia nie była brana pod uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, choć krótkoterminowe dane z kwietnia 2024 wykazują pewne pozytywne zmiany w percepcji oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, to długoterminowe obawy i niepewność pozostają. To są bardzo mieszane uczucia konsumentów. No i zobaczmy, jak to się odnosi do najważniejszych czynników. Stopa bezrobocia, o której mówiłem, pozostaje w Polsce na poziomie 5,4%. Rząd uważa, że ona spadnie do 5,2% na koniec roku. Inni specjaliści sądzą, że może wzrosnąć do 5,3%. Czyli, krótko mówiąc, Polska ma jedną z najmniejszych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej, ale też w przestrzeni publicznej, w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o nasilających się zwolnieniach grupowych w całej Polsce. Jak bardzo ważne są te zwolnienia dla całej gospodarki Polski? Jeszcze niezbyt, ale pojawiające się takie informacje kształtują po prostu nastroje. Te zwolnienia początkowo koncentrowały się wokół Krakowa, teraz północ, na przykład Michelin w Olsztynie, czy jakaś firma TE Connectivity na Pomorzu zapowiadają duże cięcia etatów.
i przenoszenie produkcji być może do innych krajów, chociaż Michelin twierdzi, że być może tym zwalnianym pracownikom znajdzie jakąś pracę. Praca w branży IT. W Polsce dość ważna branża, była marzeniem wielu osób i też znowu pojawiają się obawy. Część z pracowników branży IT uważa, że artykuły, które mówią o spadkach zarobków, o redukcji etatów w branży, to są przesadzone, że ich te zmiany nie dotyczą, ale tam lekko ponad połowa pracowników IT uważa, że jednak nie jest najlepiej w tej branży. Czy tak się stanie? No, zobaczymy za chwilę. Jeżeli chodzi o inflację, no to mamy z jednej strony informację o tym, że jest ona duszona, spada i w ogóle wynosi 4,6%, w marcu jest mniejsza o 8% niż rok temu, czyli super. Ale też ekonomiści niektórzy zapowiadają, że inflacja bazowa może rosnąć, że ciągle wysoka jest inflacja w usługach, a to już nie są zapowiedzi, tylko fakt, że rosną płace, bo pracownicy, widząc wyższe ceny, domagają się podwyżek i na razie pracodawcy dają te podwyżki, bo nie chcą wchodzić w problem zatrudniania nowych ludzi, ale to oznacza, że jeżeli pracodawcy dają podwyżki płacy, no to często chcą uzyskać większe ceny za towary, które sprzedają i tak kółko się zamyka, bo pracownicy znów widzą droższe towary. W dodatku w Polsce mamy teraz do czynienia z bardzo dużym wzrostem płac realnych. Chyba największym od ćwierćwiecza. Spodziewamy się też ożywienia gospodarczego na świecie, co może również powodować wzrost inflacji, no bo będą rosły przecież ceny surowców. Już nie wspominam o cenach energii i tak dalej, likwidacji niektórych tarcz osłonowych. Dlatego też niektórzy ekonomiści, w tym niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, przewidują drugą falę inflacji. Jak widać, w opiniach panuje niepewność, w którą stronę pójdzie inflacja, bo sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie jest złożona, a na tę sytuację nakładają się również decyzje polskich władz, z których niektóre sprzyjają wzrostowi cen i także cen nieruchomości mogą sprzyjać, o czym jeszcze powiem. Wzrost gospodarczy. Wierzymy, że w Polsce będziemy mieli obiecujący wzrost gospodarczy w 2024 roku. Tymi czynnikami, które napędzają wzrost gospodarczy, ma być właśnie konsumpcja prywatna, która ma przyspieszać dzięki wyższym płacom oraz większym świadczeniom społecznym, być może także dzięki właśnie pomyślanym programom wspomagającym na przykład tańsze kredyty. Ale to znowu oznacza wzrost cen mieszkań, przynajmniej może wzrosnąć. Jak jedno poprawisz, to drugie zepsujesz i to jest zgodnie z zasadą każdy kij ma dwa końce. Jednocześnie, choć prognozy dla inwestycji są ostrożnie optymistyczne, to przewiduje się nawet taki wzrost około 2,5%, to nadal istnieją niepewności, które mogą po prostu zatrzymać tempo uruchamiania projektów z funduszy finansowych, na przykład z funduszy unijnych. Na tle Europy Polska wydaje być się w lepszej sytuacji, ale czy wykorzysta te swoje szanse? Zobaczymy. Stopy procentowe w Polsce obecnie są stabilne. Główna stopa referencyjna 5,75%. Ostatnie obniżki stóp procentowych miały miejsce w październiku i wrześniu 2023. Obecnie Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, że nie widzi powodów do gwałtownych zmian w górę lub w dół stóp procentowych. To znowu kształtuje niepewność, a na przykład eksperci z takich instytucji jak ING czy mBank wskazują na istnienie niepewności inflacyjnej oraz na ryzyka związane z normalizacją cen energii, która może wymagać utrzymania stóp na wyższym poziomie w celu kontrolowania właśnie inflacji, czyli kolejna niepewność. Co do wartości polskiej waluty, również zdania są podzielone. Wielu ekonomistów uważa, że w 2024
kurs złotego do euro będzie krążył koło 4 zł, a dolar amerykański może kształtować się na poziomie 3,5 do 3,7. Na razie mu trochę daleko do tych poziomów, tak więc zobaczymy, jak to będzie. Zwracają uwagę, że wysokie stopy procentowe, do których wracamy, wspierają te prognozy, utrzymując Polskę jako atrakcyjne miejsce dla kapitału zagranicznego z uwagi na pozytywną, realną stopę procentową w porównaniu z innymi krajami. Ale znów czynniki geopolityczne i globalne decyzje polityczne mogą wpłynąć na zmianę tych kursów w przyszłości. Stabilność polityczna i ekonomiczna, to nie chcę wchodzić w politykę, ale widzimy to, co widzimy. Widzimy to, że polityka, ta polska, ogólnopolska, koncentruje się według jakichś komisji, problemów aborcji, problemów zwalczania PiS-u, rozmaitych problemów, które są tak naprawdę dla gospodarki zupełnie drugorzędne. Jeżeli chodzi o programy gospodarcze, to też widzimy taki rozwiew, bo chociażby w nieruchomościach Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraźnie zaczęło promować program Mieszkanie na Start. To taki przerobiony program bezpiecznego kredytu, przygotowany zresztą przez tych samych pracowników w ministerstwie. Jedni uważają, że to jest zupełnie odkrywczy program i oczekują na ten program, inni uważają, że może on podnieść ceny nieruchomości, chociaż on też zmienia akcenty w porównaniu do bezpiecznego kredytu i przesuwa zainteresowanie czy też finansowanie w kierunku większych nieruchomości, nie w kierunku prokreacji ludzi i zachęcania ich do posiadania w ogóle dzieci, tylko do wspierania tych, którzy już mają dzieci. O tym samym programie w połowie lutego 2024 premier Tusk powiedział, że nie jest to najlepszy pomysł dotowanie kredytów dla kupna mieszkań, że trzeba w zasadzie te mieszkania budować, a nie dotować kredyty. No ale ministerstwo swoje, premier swoje, jak będzie, zobaczymy. Na razie można powiedzieć, że mamy sporo takich niepokojów i czasami niezgody wewnątrz koalicji. To na pewno nie zapowiada stabilności. Pomoc socjalna w Polsce i też projekt budownictwa społecznego, który ma wspierać właśnie budowę takich mieszkań komunalnych, to jest tylko na razie projekt i to wszystko na rynki nie wypłynie. A jakie jest bezpieczeństwo socjalne? Szczerze mówiąc, Polska tutaj nie bardzo może się pochwalić wielkimi osiągnięciami. Mamy niby jakąś pomoc, oczywiście mamy na przykład powszechnie dostępną darmową służbę zdrowia. Kto z niej korzystał, ten wie, jak to działa. Mamy też taki upór w podniesieniu na przykład progów podatkowych. Mimo wysokiej inflacji te progi pozostają nadal na obniżonych poziomach. Podobno na to nie ma pieniędzy. Mamy problem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i wiele innych problemów z obietnic koalicji, które nie zostały rozwiązane. No i mamy też takie trochę fałszywe dane, bo na przykład GUS również podaje dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce, ale te dane najczęściej odnoszą się do sektora przedsiębiorstw, które mają ponad 9 osób zatrudnionych i to są zazwyczaj te lepsze przedsiębiorstwa i ta mediana na przykład wynagrodzeń, czyli to, co zarabiają ludzie przeciętnie, po 50% ludzi, co zarabia, a od średniej arytmetycznej różni się mniej więcej o 20%. Mediana jest niższa. I tak patrząc się na te dane, już teraz nie spierajmy się dokładnie o złotówki, ale można powiedzieć, że taka płaca średnia, arytmetyczna, wyliczana przez GUS, ta netto, nie ta brutto, która jest ogłaszana, tylko ta netto, którą dostajesz na rękę, to jest trochę ponad 5000 zł. Ponadto planuje się na przykład wprowadzenie ozusowania umów zlecenia. Nie chcę wchodzić w dyskusję, czy te umowy zlecenia są słuszne i czy to zatrudnianie na umowę zlecenia jest dobre, czy też wszyscy powinni pracować
na umowie o pracę, to zostawmy poza dyskursem tej audycji. Ważne jest, że ozusowanie tych zleceń niekoniecznie musi sprawić, że ci, którzy zatrudniają na to zlecenie, nagle zaczną płacić więcej. Po prostu może się okazać, że finalnie ten pracownik wykonujący tę pracę na zlecenie dostanie mniej. Nie musi tak być, ale może tak być, bo pracodawca po prostu pieniędzy nagle nie wyczaruje. On może zapłacić tyle, ile ma zamówień, taką, jaką ma dochodowość i on po prostu nie może przekroczyć pewnych kosztów, a takie obciążanie i przerzucanie na pracodawców wszystkich kosztów w Polsce jest dość powszechne, co nie wspiera rozwoju gospodarczego. Jak to wszystko odnosi się do rynku nieruchomości? No, można powiedzieć, że niepewność jest, że dziś, jeżeli spojrzymy się na te największe rynki mieszkaniowe w Polsce, dziś kupienie mieszkania po to, żeby je wynajmować jest, no delikatnie mówiąc, średnio opłacalnym przedsięwzięciem. Ceny nieruchomości napompowane programem, m.in. bezpieczny kredyt 2%, bo na tym, wracając do tego pierwszego wykresu, polegała różnica między Polską a Niemcami. Te ceny napompowane doszły już do takiego poziomu, że wynajem daje mniejszy zwrot z kapitału, tym bardziej, że fala Ukraińców w zasadzie można powiedzieć, że nawet odpływa z Polski. Część z nich, niedużo, to około kilkunastu tysięcy, trochę powyżej 10 tysięcy, nie tylko Ukraińców, ale cudzoziemców, kupuje mieszkania w Polsce, więc schodzą z rynku najmu, a ci, którzy są w najmie, najemcy, mogą być mniej zainteresowani. Maleje liczba studentów polskich z uwagi na demografię. Po prostu około 2003 roku mieliśmy taki dołek w urodzeniach. No i teraz to ci ludzie są właśnie studentami. Skoro ich jest mniej, no to będzie mniej wynajmowane. A jednocześnie przez wszystkie lata w XXI wieku przybywało w Polsce, i to znacząco, ludzi, którzy kupowali mieszkania pod wynajem. Oni teraz też, widząc, że ten wynajem jest taki średnio opłacalny, zaczynają wysyłać te mieszkania po prostu na rynek sprzedaży. Zaczynają sprzedawać. I mamy na dziś taką sytuację, że oczywiście sprzedający pamiętają jeszcze ceny historyczne i nie wszyscy chcą zauważyć to, że na razie nie ma wsparcia finansowego dla kredytów, że kredytobiorców jest znacząco mniej, a owszem, niektórzy kupują za gotówkę, ale oni kupowali na przykład pod inwestycje, pod wynajem. Widząc opór w cenach, nie chcą kupować. Ci, którzy kupowali na kredyt, znacząco mniej, znaczące grupy nabywców ubyły. No to kiedy jest mniejszy popyt, to ceny nie mogą się w nieskończoność utrzymywać na wysokim poziomie. Oczywiście, jeżeli ceny mieszkań zaczną spadać, gdyby tak się stało, to za jakiś czas wynajem może być atrakcyjniejszy. Inwestowanie w mieszkania pod wynajem kiedyś. Oczywiście zupełnie inaczej perspektywę i zarobki z najmu oceniają ci, którzy już weszli w ten rynek dawno i dawno temu kupili mieszkanie i uważają, że świetnie zarabiają na tej inwestycji, a szczególnie dobrze zarabiają ci, którzy odziedziczyli takie mieszkanie, czyli i wynajmują, czyli nie wydali złotówki i dostali teraz sposób na zarabianie pieniędzy. W którą stronę pójdzie polski rynek nieruchomości? Wiele pytań. Tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że klepnięto wreszcie zmiany w dyrektywie EPBD, które narzucają większe normy co do oszczędności energii, ale tym samym powodują większe koszty budowy nowych mieszkań. I nawet na tym rynku budowy mieszkań wielu deweloperów staje przed takim dylematem. Czy będziemy nadal zarabiać, skoro będziemy musieli budować drożej, to czy ludzi będzie stać na kupowanie naszych mieszkań? Czy wzrost płac będzie nadążał za wzrostem naszych cen? A może
władza, dobra władza, będzie dawała projekty wspierające kupowanie naszych mieszkań, co pomoże nam, deweloperom. Dodam tak naprawdę, że największymi beneficjentami takich programów są banki, nie deweloperzy, bo to właśnie dzięki bezpiecznemu kredytowi 2% banki w 2023 roku zaliczyły, no można powiedzieć, rok rekordowych kredytów wszechczasów w drugiej połowie 2023 takie szczyty zaczęły być osiągane, zwłaszcza jeżeli liczymy to kwotami udzielonych kredytów. Małe wsparcie państwa, stosunkowo małe, kilkaset milionów, może miliard z kawałkiem, to się też dopiero okaże, jak zostanie policzone, spowodowało ogromny ruch kredytów, no bo skoro ktoś dopłacał kredytobiorcom do odsetek, no to banki nic dziwnego miały po prostu więcej klientów i tak szczerze mówiąc nie za bardzo były zachęcone do walki o klienta i do obniżania stóp procentowych po to, żeby mieć więcej tych zwykłych rynkowych, nazwijmy to w cudzysłowie, kredytobiorców. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do zajrzenia na Symen24.pl, gdzie znajdziesz tę audycję z większą ilością wykresów, znajdziesz inne audycje również i kursy o obrocie nieruchomościami. Wspierajcie nasz kanał, bo zachęcacie nas do pracy, sugerujcie nam w komentarzach nowe tematy. No i cóż, cześć, trzymajcie się.